Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Za oknem iście wiosenna pogoda, słoneczko świeci. Musiałem przysłonić, bo inaczej kontrast do kamery byłby za duży. I fajnie, że w końcu robi się ciepło. O to chodzi. Dobrze, że zima już mija, że niedługo będzie zielono. Co tutaj mam na stole? Materiał na kiełbaskę chudą, znaczy grubą w sensie formy, chudą w sensie składu, bo w 100% z indyka. Mam tutaj filety z piersi indyczej, mam tutaj uda indyka. Uda indyka są jeszcze z kością i ze skórą. Będę musiał to wszystko wyciąć. Jest tego mniej więcej pół na pół masowo i tak gdzieś się trzeba trzymać, ale nie ma to większego znaczenia, czy się przesunie w tą, czy w tą trochę. Jak będę z tym postępował? Jeżeli chodzi o uda z indyka, znaczy oczyszczę wszystko przede wszystkim, od tego zacznę. Następnie wytnę, wytrybuję kości. Oddzielę skórę i jeżeli znajdę jakieś niewielkie ilości tłuszczyku, a takowe będą, ale naprawdę niewielkie, to też je odetnę. To wszystko zmielę na najdrobniejszym oczku. Pozostałą część ud zmielę na oczku 8, a piersi w całości po oczyszczeniu pokroję nożem w kostkę. Taką kilka centymetrów, 2, 3, góra 4 centymetry. Wszystko zależy od tego, jaką finalnie osłonkę będę chciał nadziewać. Ja 55 albo 65, jeszcze nie wiem jaką w swoich zapasach znajdę, ale taką użyję jako znajdę. I do tego powinienem dopasować kawałki. W związku z tym, że wejdą do jednej i do drugiej, więc takie 3-4 cm kawałki będą największe. Zmieszam to wszystko razem i przyprawię. A czym? Po pierwsze, kiełbasa drobiowa. Chuda i dość lekka, jeżeli chodzi o trawienie. Więc idę dalej tym torem, żeby też to było troszeczkę lżejsze i zdrowsze dla organizmu. Sama sól zwykła. 17 gramów na kilogram. Do soli zwykłej dokładam po jednej łyżeczce angielskiego ziela, kolendry, gałki muszkatałowej i tymianku. Do tego dokładam jeszcze 2 łyżeczki czubate pieprzu, można dać 3, tak żeby ten pazurek był troszeczkę mocniejszy. 3 pełne, kopiaste łyżeczki czosnku niedźwiedziego i to w takiej grubej postaci, nie rozdrabniam go, ale można go rozdrobnić po to, żeby był mniej w kiełbasie widoczny. Ja chcę, żeby był trochę widoczny, więc w takiej dość sporej ilości. I żeby jeszcze podbić aromat czosnkowy, to 1 ząbek czosnku zwykłego. Ząbek puszczę przez maszynkę, jak będę mielił na najdrobniejszych oczkach. Pozostałe przyprawy dodam. Dzisiaj tylko mielę, kroję, mieszam i do lodówki. Kostki, które tutaj mam, pójdą jeszcze do gara. Zrobię z nich wywar. Pogotują się tam ze 2-3 godzinki po to, żeby co się da z nich wyciągnąć, a jutro ten wywar w postaci płynu przy wyrabianiu do kiełbasy dodam. Czyli drobiowa, bez soli peklującej. Można ją wykonać na 2 sposoby. Ja ją będę wędził i parzył, ale nie ma problemu. Można ją od razu parzyć, jeżeli ktoś wędzarni nie ma. Myślę, że wystarczy gadania, działania właśnie nie. Teraz czas się wziąć za działanie. Oczyszczam mięso. Zapomniałem zmielić czosnek, więc teraz rozdrobnię go nożem.
Wieszam i chowam na dzień do lodówki. Następnego dnia. Pachnie zacnie. Zaczynam wyrabianie. Dodaję wywar, około 1 szklankę. Po kilkunastu minutach wyrabiania mam spójną, kleistą masę mięsa. Napełniam nadziewarkę, a następnie osłonki białkowe 6x5 mm. Tyle uzyskałem. Nakłuwam. Po godzinie osadzania zaczynam suszyć i rozgrzewać kiełbasę w wędzarni. To moje drugie podejście do wędzarni Kornika. Jeszcze czysta, jak fabryczna nówka. Zasilanie. Wentylator osuszacza. Ustawiam 45 stopni Celsjusza. Wlot na wiewo jest umieszczony pod grzałką. Teraz tylko czekać i sprawdzać. Już jest sucha. Napełniam generator dymu. Wyłączam osuszanie. Wstępnie ustawiam wydajność generatora dymu. Ustawiam temperaturę wędzenia na 55 stopni. Uruchamiam generator. I zapalam z ręki. Dym się szybko pojawia. Pozostaje tylko czekać. Do wędzarni można zajrzeć przez drzwi, ale też i przez dach. Można też tędy wkładać. Temperatura jest. Dym jest. Żar jest. Wszystko ok. Niemal gotowe. Po prawie 3 godzinach wędzenia. Pozostawię jeszcze na 30 minut. Parzenie. Woda w temperaturze 80 stopni Celsjusza. Czas parzenia 50-60 minut lub do osiągnięcia wewnętrznej temperatury 72 stopni Celsjusza.
Koniec ważenia. Wyjmuję. Po parzeniu stygnie. Pozostawiam tak na 1 dzień. Wczoraj wędzona, wczoraj parzona, powisiała do rana i teraz tak wygląda. Jest właśnie pora śniadaniowa, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym to teraz rozkroił, obejrzał, powąchał, a potem spróbował. A potem wszystkim oczywiście domowy chlebek, domowa kiełbaska i jest pyszne śniadanie. Zaglądamy do środka. Tak. Fajnie wygląda, prawda? To zestawienie właśnie 2 rodzajów mięs. Ud indyczych i piersi. Jedno jest ciemniejsze, drugie jest jaśniejsze. I jak widać, różowego koloru tu nie ma, bo nie ma soli peklującej. W związku z tym ta wędlina inaczej wyglądać nie mogła. Gdybym tu dodał sól peklującą, to to, co jest ciemniejsze, byłoby bardziej różowe, bo w udach indyczych dość sporo koloru zachować się uda. Ale aromat świetny. Spróbuję. Bo jak długo się powstrzymywać można? No, chodź. Tak. Podobno głód jest najlepszym kucharzem. Ja przed śniadaniem, więc głodny jestem. I odczucia mam naprawdę niesamowite. Myślę, że mniej głodny też bym smak tej kiełbasy docenił. Czosnek niedźwiedzi wyczuwalny, ale nie w przesadzie. I tak samo tutaj widać, że są wtrącenia zielone. I nie jest ich wiele, więc jakby ktoś chciał dać nawet 2 razy więcej, myślę, że ta kiełbasa to przyjmie. Na tym etapie już jest wyczuwalne, jest widoczny. W smaku też. Bardzo smaczna kiełbaska. Dobrze, ja tu się będę ślinił, jak będę Wam opowiadał za bardzo. Szybko muszę się wziąć za śniadanie, a Was mogę tylko zachęcić. Domowa, bez konserwantów, drobiowa, więc też lżejsza trochę do żołądka niż mięso typowe czerwone. Kiełbaska, którą naprawdę warto zrobić i nie ma specjalnie trudnych procedur, żeby ją zrobić. A tak naprawdę, gdyby pominąć wędzenie i ją parzyć, wyglądałaby bardzo podobnie. Nie miałaby tylko tego dymnego aromatu, no i zewnętrznie byłaby jaśniejsza. Jest sól naturalnie wędzona, jest papryka naturalnie wędzona. Można sobie to dodawać. Niektórzy też stosują zewnętrznie płyny wędzarnicze dla aromatu. Ja mam wędzarnię na szczęście i nie muszę do takich zabiegów się uciekać. I robię sobie własną, domową, pyszną, naprawdę pyszną kiełbaskę. Na samą myśl mi się jeszcze kawałeczek chce. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Polecajcie, subskrybujcie i róbcie własne wyroby domowe, bo własne wyroby domowe to jest to, co można zrobić najlepiej.
wiemy, co jest w środku, wiemy, czego się spodziewać i jemy to, co jeść warto, a nie jakieś dziwne, zbędne dodatki, których nawet nazw wymówić nie potrafimy. Na razie, smacznego Wam życzę. Hej! Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!